Dzień dobry. W dzisiejszym materiale wielkie wymiany oleju. Wielkie, bo nie tylko Volviemu wypada wymiana, ale też i Volvegowi. Z racji, że ostatnie trasy były bardzo ciężkie pod względem wagi, to stwierdziłam, że dobrze by było zadbać również o Volvega i wymienić mu olej nieco szybciej, ale powoli. Najpierw startujemy z naszej bazy Volvim w Rzeszowie i jedziemy do Olchowej. Jest tam autoryzowany serwis Volvo. Później musimy jechać do Opola na bazę DB Pro po Volvega, bo tam go zostawiłam po ostatnich trasach z gabarytami. Swoją drogą dziękuję DB Pro, więc kierunek Opole i tam czeka nas trochę porządkowania na naczepie. I lecimy na Kraków, a dokładnie do Skawiny. Teraz trzeba tylko odpiąć naczepę i Volveg gotowy na swoją pierwszą wymianę oleju. Także miłego oglądania i zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrypcji kanału. Jest to całkowicie darmowe, wystarczy kliknąć ten czarny przycisk z napisem subskrybuj. Dzięki. Dzień dobry, z Volviego. Z Volvim się przepraszamy. Volvi, no cześć Volvi. Jesteśmy na bazie swojej. A, bo to nie Volveg. Volvegu wystarczy tyknąć i od razu sam pali. A Volviego trzeba przytrzymać. Volvi chwilę tutaj stał. A dzisiaj robimy taką akcję, że wjedziemy Volviego na serwis na wymianę oleju. Volvi ma złoty kontrakt serwisowy. Zawsze robimy przeglądy. O właśnie, Volviemu już przeskoczył przegląd. Volvi w tym roku mało jeździł, więc ja sobie zawsze lubiłam szybciej pojechać na przegląd, szybciej, częściej robić wymiany. Pamiętacie, w pierwszym, drugim roku to Volvi nie gaz prawie, bo to były czasy Volvi. My żeśmy razem zjeździli, nie? No ale już w ubiegłym roku ja już trochę się przestawiłam na bycie szefową i organizowanie firmy, więc ten Volvi dużo mniej jeździł. A jak mniej jeździł, to już sobie pozwoliłam na to, żeby ten serwis był tak jak książka, że tak powiem, serwisowa mówi. No i dobrze, trochę tu mamy ciasno, powiem wam szczerze. Nie wiem, czy tutaj tak wyjadę. No i tak, zawsze robimy przegląd w Skawinie, to jest nasz serwis macierzysty oryginalny Volvo, ale jesteśmy w Rzeszowie, to sobie pojedziemy do Olchowej, pod Rzeszów, to jest serwis autoryzowany. No jestem. Mateusz, musisz iść do mnie z telefonem tutaj na tył i mi pomóc wyjechać, bo ja nie, tutaj jest trochę ciasno, wiesz, żeby wyjechać. Dobra. Tutaj, Dobra. no, tu nawet się może nie rozłączaj, tylko a ja się akurat połączę z Volvi. Jak? Tutaj spoko, nie ma problemu. Okay. Jeszcze dużo miejsc. Znaczy, żeby ciasno. Tutaj z tyłu wszystko sprzedam. Było w sumie. Odpiąć przyczepę mi się nie chce. Spoko. To jest przeszło elegancko. No dobra. Wszystko już wydało, nie? To nie. Dobra. Dobra, no hej. No to dzięki, hej. No i się udało. Ja to wolę zawsze, jak mam kogo prosić o to, żeby zerknął, o pomoc, bo to mniej kosztuje niż coś rozwalić sobie. No i dobrze. To jedziemy. Jedziemy. Starą drogą jedziemy. No dobrze, Volvi. Teraz trzeba sprawdzić, czy nic nie ma. Mamy kalendarz, a tu jest kalendarz w prezencie. Ja się zorientowałam, że w sumie może nie każdy wie, o co chodzi, ale generalnie do wymiany oleju to trzeba podnieść kabinę. O tak, kabina tak jest o teraz. takiej pozycji, to ona będzie podniesiona o tak. Więc wszystko, co jest na górnym łóżku albo gdzieś tutaj, generalnie ma gigantyczny potencjał na to, żeby spaść i
do przodu i rozbić szybę. A tego nie chcemy. Tego bardzo nie chcemy. I to, proszę Państwa, nie jest koniec misji dzisiejszej, bo teraz jedziemy do Opola, bo zmienił się plan. Jak to na gabarytach często bywa, plan zmienia się jak w kalejdoskopie. Więc te ładunki, które woziłam z Opola do Niemiec, miało być ich 8. Przewieźliśmy 3. No i projekt na razie został wstrzymany do odwołania, co oznacza, że ja jeszcze ostatnio sobie zostawiłam, pierwsze się przesunął załadunek z jednego dnia na drugi, później na trzeci. Ja już miałam jechać wtedy do domu. Zostawiłam sobie auto na bazie DB Pro w Opolu, tak po znajomości się zgodzili, więc dziękuję DB Pro. No ale się później okazało, jak zajechałam, że to jednak jest na razie projekt przerwany i na razie nic nie jedzie, więc nie ma co, auto trzeba wziąć, a Volveg też już, Volvegowi zrobimy serwis dużo wcześniej, bo pierwszy serwis w Volvegu jest na 28 000 bodajże. Volveg ma chyba kilkanaście tysięcy przyjechane, 12 albo 13, nie pamiętam nawet, ale nie dużo ponad 10 i już zrobimy mu serwis. Volveg potargał trochę ton, bo te 3 ładunki to były 70 ton, czyli 110 ton całości tam było, więc jeździliśmy pod Drezno. Pod Drezno Volveg ciągnął 30 na godzinę przy takiej wadze. No. Niestety nic Wam nie mogłam pokazać, bo takie były zastrzeżenia klienta, że nie wolno pokazywać ładunku, nawet na drodze, więc no niestety nic nie zobaczyliście. Musicie uwierzyć za słowo. Że było ciężko. Kartę wzięłam, dobra. No to idziemy. Tak, stanęłam. No i idziemy się zameldować. Auto zostawione, Volvi zostawione. Jest Volveg. Cześć Volveg. A jesteśmy w tej chwili na bazie DB Pro. Ciekawe, czy ktoś jest. Było wczoraj zimno, już mi się zapomniało, jak jest zimno, więc pierwsze Volvega odpalimy, a potem wam wszystko powiem. Posłuchajcie tego. A, tylko trzeba ten. Mateusz, przekręcisz ten? O, dzięki. Volveg sobie teraz pompuje powietrze i też taka ciekawostka, żeby się wydawało, że w takiej zabudowie, jak jest tyle dodatkowych zbiorników powietrznych, przy aucie pod taki tonaż, to powietrze cały czas trzyma ciśnienie, tak jak na przykład Volvi. Całą pauzę trzyma i odpala mi ciśnienie jest cały czas. Ale właśnie w takiej zabudowie to ciśnienie chyba jest podane przez producenta, ma trzymać 3 godziny, a później automatycznie się jakoś tam rozładowuje, więc za każdym razem jak w kilku godzinach wypala Volvega, no to on już ma niższe ciśnienie. Ciśnienie już też tutaj w układzie hydraulicznym, więc już też nie jest dobrze, trzeba zmienić. No ale generalnie to ostatnim razem jechała ze mną ekipa niemieckiej telewizji CTE. Będzie program w maju, kręciliśmy jakiś tam materiał razem. No i mieliśmy w związku z tym, że te ładunki, które ja ostatnio zawoziłam, to klient się nie zgodził, żeby w ogóle nawet na drodze nagrywać, także tym bardziej z telewizją, dlatego telewizja jechała ze mną na powrocie na Pustru, jak jechałam po kolejny ładunek. No i nagrywaliśmy przygotowanie auta pod załadunek, bo wtedy załadunek jeszcze miał być, ale jak już auto zostawiłam, to się okazało, że projekt jest na razie wstrzymany. No więc teraz musimy wszystko poskładać. Miałam auto gotowe do załadunku, teraz mam robotę. Dobra, nawet dobrze, że wszystkich gabarytów nie wyciągnęłam. Do kamery tylko jedną gabarytkę. No. Słyszycie? Volveg cały czas pracuje. Gumy, jak widzicie, już tylko położone. Tak są.
zobaczcie, już 3 zapasy. Tym sposobem niby był pełen balkon i już jest zapełniony. Już jest przeładowany. Też czuję, że już trzeba naprawdę na gwałt. Pas mi spadł na jazdę. Trzymam. Trzeba już na gwałt robić tą plandekę. Wszystko będzie niszczyć, a szkoda. Mogę sobie zrobić jakieś takie boksy i wkładać takie rzeczy niektóre w boksy. Poustawiać, tak sobie myślałam, ale wtedy będzie mi woda stać i będzie jeszcze wszystko szybciej rdzewić. To też nie rozwiązanie. Dobra. To są szekle. Jedna szekla 17-tonowa. Musimy kiedyś kupić wagę i Wam pokazać, jak to wszystko łaździ. To jest kolej dwie, są 13,5 tony. Naprawdę można ćwiczyć. Ja sobie podkręcałam. Tak wszystko pięknie było przygotowane. No. I tak to jest właśnie w gabarytach. Nie wiem, czy pamiętacie, zawsze to mówiłam i zawsze to będę mówić. Dopóki ładunek nie jest na naczepie, a papier nie jest w ręku i się właśnie spuszcza ręczny, to nigdy nie jest wiadomo, czy się jedzie, czy się nie jedzie. Pamiętacie te piękne nowe łańcuchy? Tak wyglądają po 6 transportach. Więc teraz wystarczy tylko wypoziomować naczepę, a jeszcze osie podnieść właśnie. To pójdzie do cepówki. Nie, w takiej hydraulicznej naczepie samo się nic nie robi. Wszystko tutaj jest manualne. Dobra, teraz tak, przechodzimy do trybu podnoszenia osi. To jest chyba 16. Tak. Potwierdzone. No i teraz mamy tutaj zadanie. Szóstkę zamykamy, otwieramy 7,5, bieguje. Ja też daję tak, że do samej góry, ale wtedy jak czasami się zdarza gdzieś na przełamaniu, to koło zawsze może tknąć ziemi i żeby nie ocierało podłogi od spodu i opona się nie niszczyła, to robię tak trochę na dół. I zamykamy 7,5 i idziemy do następnego. Szóstka była otworzona do jazdy wygodnie, czyli ją pisimy ze sobą, zamykamy, otwieramy 7,5. Do góry. Chyba mediaku. I zamykamy 7,5 i teraz 7 są otwarte. Dobrze. Idziemy z drugiej strony. No to co? Jesteśmy gotowi do jazdy. Jedziemy teraz do Krakowa. Tam Wolweg jedzie na swój pierwszy przegląd, na swoją pierwszą wymianę oleju. Myślę, że na to zasłuży. Stawić naczepę ze skrętnymi osiami, nie używając sterowania przy krawężniku, tak wierać koperty, to jest sztuka. Zupełnie inaczej jak taką zwykłą naczepą ze stałymi osiami.
Będziemy bliziutku za to, krawężnika. Teraz się od razu odpinamy. Na serwis jeszcze nie wjeżdżamy, ale pierwszy się odpniemy. Ile mam jeszcze? No dobra, teraz się rozpinamy. Zimno. Zawsze sobie ten balkon nie podniosę tak jak trzeba. Zawsze jest cały czas jeszcze za nisko. Ale nic, jak się opuszczę na ciągniku, to jakoś tam wjadę. A jak nie, to będę musiała naczepę na nogach podnieść. Jakoś tak mi się zdaje, że ten balkon już jest podniesiony w miarę wypoziomowany. To mi się zdaje, że będzie taka akcja. To się wszystkiego dosłownie trzeba nauczyć w każdym konkretnym zestawie. No to jednak trzeba zrobić ten balkon, żeby on bardziej do góry był i tak następnie. Nie myślcie sobie, że to jest tak jak w normalnym zestawie, że po prostu podnieść ciągnik i na maksa i tyle. To był ciągnik na maksa i nogami też było jeszcze podparte, ale widzicie, to jest za mało, bo ten balkon można regulować tak i tak, więc ja chciałam, żeby on był wypoziomowany. No ale to się okazuje, że on był tak wizualnie wypoziomowany, ale jak się odpięłam, to jednak dalej był tak ustawiony. To jest kwestia ustawienia balkonu, więc tego się muszę nauczyć, żeby mieć takie oko, jak jest ustawiony tak naprawdę. Naczepa jest lekka, zawsze sobie ją trochę podniosę. To przychylenie nie jest też takie, żeby miała problem się wpiąć, bo tylko szkoda, że opaćkana smarem. No ale no trudno. Tutaj smaru nie zabraknie, bo tu jest smarowanie centralne. Się tutaj wezmę Volkswagena po raz pierwszy na bazę do Rzeszowa i napoję mu znowu smarowania centralnego. Już tylko masz zobaczyć. Na jakim etapie jest smarowanie centralne, to trzeba zaglądać. Tutaj jest zbiornik, z tej strony będzie widać. Są dwa smary o tej samej, to jest tylko kwestia innego koloru, bo zmieniłam po prostu producentów. No więc widzicie, że tu jest minimum pewnie. Nie, tu jest jeszcze nie minimum. Nie widzę, co tam jest napisane, ale to jest tylko napisane, że to się ma pewnie po prostu kręcić, ale minimum jest tu. Więc mamy jeszcze, powiem wam szczerze, że widzę, że dosyć mało tego tu smaru idzie. Nie wiem, czy sobie nie ustawić więcej. Dobra, tu wszystko pozamykane na górnym łóżku, pościel, tu wolne, tu rachunki tylko, tu wolne. Dobrze, powinno być dobrze.